Wielu powie, że to za wcześnie, że styczeń to czas odpoczynku, a nie brudzenia rąk ziemią. Ale na kanale Ogrody z M ruszamy z sezonem właśnie teraz. Dlaczego? Bo styczeń to dla ogrodnika czas strategicznych decyzji, które zadecydują o tym, jak będą wyglądać nasze zbiory za kilka miesięcy. Dziś skupimy się wyłącznie na warzywach. Pokażę Wam rośliny, dla których styczeń to termin absolutnie konieczny, jak azjatyckie kapusty czy seler oraz takie, które wysiane teraz dadzą nam ogromną przewagę w sezonie. Opowiem Wam o moich planach na paprykę, bakłażany i egzotyczne pepino. A na koniec coś, co może wywołać kontrowersje. Pomidory w styczniu. Ale nie martwcie się, nie oszalałam. To odmiany szczególne, ultrakarłowe, które rosną według własnych zasad. Zapraszam Was do mojego domowego inkubatora. Bez profesjonalnych lamp, za to z południowym słońcem i moją podgrzewaną podłogą. Zaczynamy! Dlaczego styczeń to nie szaleństwo? Wyjaśnię Wam główną zasadę, którą się kieruję. Czas to plon. Niektóre warzywa mają bardzo długi okres wegetacji. Od nasionka do zbioru potrzebują nawet 150, a nawet 180 dni. Siejąc je w styczniu, po prostu oszukujemy nasz klimat. Dajemy im czas na zbudowanie potężnego systemu korzeniowego, zanim na dobre wyjdą na zewnątrz. W przypadku kapustnych natomiast styczeń pozwala nam na zbiór nowalijek, zanim nadejdą upały, których te rośliny nienawidzą. Pierwsza grupa to rośliny, dla których styczeń to termin niemal obowiązkowy. Pak choi i kapusta pekińska to warzywa krótkiego dnia. Jeśli posiejemy je w marcu lub kwietniu, gdy dni są długie i gorące, one natychmiast wybiją w pędy kwiatowe. Siejąc je teraz na południowym oknie, wykorzystujemy naturalny rytm światła, by zbudowały masę liściową. Do tej grupy dołączają też śpiochy, czyli seler korzeniowy, naciowy i listkowy. One kiełkują długo i na początku rosną bardzo powoli. Styczeń to gwarancja, że jesienią korzeń selera będzie duży, a nie wielkości orzecha włoskiego. No i moja egzotyczna ciekawostka – pepino. Jako psianka potrzebuje każdego dnia słońca, by owoce zdążyły nabrać cukru przed jesienią. Dlatego siejemy go tak wcześnie. Kolejne rośliny mogłyby teoretycznie poczekać do lutego, ale styczeń daje nam coś, co nazywam bezpiecznikiem. Bakłażan i papryka posiane teraz dają nam czas na ewentualną dosiewkę, jeśli nasiona okażą się słabe. Poza tym silniejsza sadzonka w maju to znacznie szybsze i obfitsze zbiory w lipcu. To samo dotyczy pora i cebuli. W ich przypadku styczeń to walka o jakość. Te rośliny najpierw muszą zbudować silny system korzeniowy i grubą podstawę, tak zwaną piętkę. Siejąc je teraz, wykorzystujemy chłodniejsze parapety i krótszy dzień, co zmusza rośliny do inwestowania w korzeń, a nie tylko w szczypior. Dzięki temu w kwietniu będziemy mieć rozsadę grubości ołówka, która po posadzeniu od razu wyszczeli w górę. Poza tym silny styczniowy por jest znacznie odporniejszy na szkodniki, które obudzą się dopiero wiosną. To prosta strategia. Im silniejszy start teraz, tym mniej problemów w ogrodzie później. Na koniec tej grupy sałata, rzymska czy masłowa. Uprawiana w doniczkach na parapecie da nam świeże witaminy, gdy w sklepach królują jeszcze warzywa pędzone chemią. A na koniec coś, co może wywołać kontrowersję. Pomidory w styczniu. Tak jak mówiłam, nie oszalałam. To odmiany szczególne, ultrakarłowe, Bajaja, Aztek, Wenus i Wilma. One rosną według zupełnie innych zasad. Są genetycznie zaprogramowane, by być niskie, krępe i rosnąć bardzo wolno.
Spójrzcie na te ujęcia sprzed roku. Te sadzonki nie wyciągają się tak jak wysokie odmiany malinowe. One są jak małe krzewy ozdobne. Sieję je teraz, by mieć własne słodkie owoce na tarasie już w maju. Z tradycyjnymi odmianami czekamy do marca. Ale te maluchy to moja styczniowa tradycja, której nie mogłam pominąć. Samo wysianie to jednak dopiero połowa sukcesu. Teraz musimy zadbać o warunki. Pamiętajcie, nasiona do startu potrzebują ciepła. Ja mam ten komfort, że korzystam z podgrzewanej podłogi. To mój darmowy inkubator. Jeśli takiej nie macie, wykorzystajcie szeroki parapet nad ciepłym grzejnikiem. Jednak uwaga, gdy tylko zobaczę pierwsze wschody, zmieniam strategię. Ściągam doniczki z ciepłych kafelków i układam je na regale, który ustawiam bezpośrednio przy oknie balkonowym. To kluczowy moment. Pak choi, kapusta pekińska, sałata, por i cebula będą Wam wdzięczne za chłodniejsze warunki podczas wzrostu. Dzięki temu nie wyciągną się i będą krępe. Pozostałe warzywa, te ciepłolubne, zostają w nieco wyższej temperaturze, ale wszystkie łączy jeden warunek – maksimum słońca. Okno od strony południowej jest do tego idealne. Pamiętajcie tylko o sprawdzaniu wilgotności. Ziemia musi być stale wilgotna, ale nie mokra. Jak widzicie, mój styczeń na kanale Ogrodis M to przede wszystkim radość z tego, że sezon już się zaczyna. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Was impulsem, by wyciągnąć nasiona i zacząć działać razem ze mną. Nie trzeba mieć profesjonalnych szklarni, by poczuć tę zieloną energię na własnym parapecie. Czasami wystarczy kawałek wolnego miejsca i odrobina cierpliwości, by za kilka miesięcy cieszyć się własnymi warzywami. Dajcie znać w komentarzach, co wylądowało u Was w doniczkach jako pierwsze. Czy skusicie się na te małe pomidorki karłowe, czy może wolicie zacząć tradycyjnie od papryki lub selera? Czekam na Wasze opinie i ogrodnicze plany. Dzięki, że byliście dzisiaj ze mną i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!